Dzień dobry, Monika Minkiewicz. Witam Was bardzo serdecznie na live'ie z cyklu z kampanii Nie pieprz. Nie pieprz, czyli nie pieprz kryptowalut, przeciwdziałaj praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym oszustwom. Przeciwdziałaj, czyli przede wszystkim zdobywaj wiedzę, jak nie uwikłać się w takie właśnie niecne czyny, jak nie dać się zwieść z kamerą i uświadamiaj swoich rodziców i dziadków przede wszystkim, jak działają oszuści w internecie, bo to oni niestety są głównym celem takich ataków. To jest nasz trzeci odcinek w tej serii. Rozmawialiśmy już o socjotechnikach skamerów ogólnie. Rozmawialiśmy też w poprzednim odcinku o praniu pieniędzy, a dziś skupimy się na tych innych oszustwach, a konkretnie na oszustwach kryptowalutowych. Moim gościem jest dzisiaj Mike Satoshi. Mike od dawna śledzi oszustwa kryptowalutowe i już zauważyłam, że kilka lat temu rozpoczął cykl wideo, który dalej można zobaczyć na jego kanale, to jest Scam Alert, gdzie dzielił się tym, jeszcze do niedawna można powiedzieć, jakie techniki skamerskie są aktualnie na czasie. Mike, skąd pomysł na takie nagrania? Skąd pomysł na takie nagrania? No tak, faktycznie właśnie spojrzałem na datę. Ostatni odcinek Scam Alertu był 9 lutego, więc z tym miesiącem to trochę przesadziłem. Skąd pomysł na takie nagrania? Każda nowa technologia, poza tym, że przyciąga na początku geeków, nerdów, to jak tylko zdobywa popularność i zaczynają wchodzić w to, kolokwialnie mówiąc, Janusze i Grażyny, osoby o troszeczkę mniejszej wiedzy, to też przyciąga oszustów. Oszuści najszybciej adaptują się do nowych technologii i próbują ich używać do tego, żeby po prostu oszukiwać ludzi. Stąd też mój pomysł na serię. Druga sprawa jest taka, że kryptowaluty nie wybaczają błędów. To nie jest system bankowy, w którym jeżeli przelejemy pieniądze na złe konto, możemy zawsze wystąpić o zwrot. W większej ilości przypadków można powiedzieć, że ten bank zwróci pieniądze. W przypadku kryptowalut, jeżeli ktoś nam ukradnie nasze środki, to niestety możemy zdecydowanie powiedzieć, że raczej tych środków nie odzyskamy. Często słyszy się, że gdzieś tam służby zajęły jakieś środki, przejęły jakieś kryptowaluty, ale to raczej bardziej bym powiedział, że to przy okazji jakiejś tam działalności, ataku na działalność przestępczą, jakiejś tam, nie wiem, kartelu narkotykowego czy czegokolwiek takiego, czy zajęcie jakichś naprawdę dużych, pochwycenie jakiejś bardzo znanej osoby, a w takich mniejszych oszustwach, no to małe prawdopodobne, że nasze środki odzyskamy. Jasne. No właśnie, na ważną rzecz zwróciłeś uwagę, że to często dotyczy osób, które są nowe w branży, dlatego tak ważne jest, żeby zdobywać tę wiedzę, ale powiem wam, że niech nie zostanie uspana czujność tych, którzy już są dłużej poruszają się po rynku krypto, ponieważ skamerzy prześcigają się wręcz w coraz to nowych metodach tych oszustw po to właśnie, żeby dać się zaskoczyć i pod wpływem chwili, pod wpływem zaskoczenia łatwiej ulegamy takim technikom. Przygotowałam sobie, analizując jakby sytuację na rynku, takie 3 obszary, w których najczęściej, czy 3 tematy, 3 techniki, które najczęściej wykorzystują skamerzy, ale dyskutujmy, jeżeli będzie tego więcej, albo będziesz miał, Mike, inne zdanie, jeśli chodzi o to, co aktualnie się dzieje na rynku, jeśli chodzi o te oszustwa, to śmiało mów. Chciałam zacząć od oszustwa na influencera, dlatego, bo myślę, że jest to istotny temat, ponieważ influencerzy to osoby, którym ufamy, których podziwiamy. Są to osoby na tyle wpływowe w branży, jakby teraz tutaj zatrzymać się na branży kryptowalut, że ludzie zamiast robić własny research, często ślepo brną w inwestycje, które rekomendują ci influencerzy. No i tam, gdzie człowiek wyłącza myślenie, tam oszust po prostu wchodzi do akcji. I zauważyłam też 3 sposoby takich oszustw na influencera. Pierwszy typ to jest promocja kryptowalut czy tokenów przez influencerów zupełnie niezwiązanych z branżą. Ostatnio głośna sprawa z osobami z Fame MMA, czy też tam Kim Kardashian na przykład. Nagle takie osoby zupełnie z innej branży promują jakiś projekt, obiecują wielkie zyski w krótkim czasie. To wszystko powoduje, że dzieje się pompa, ludzie kupują, gość wychodzi z projektu, no i później okazuje się, że projekt został scamem.
Drugi sposób to jest taki, że skamerzy zakładają fałszywy profil na YouTubie, podszywając się pod influencera z branży krypto, chociaż nie tylko, ale nad tym się skupmy. Piszą na nim, że pomogą pomnożyć nam majątek, jeżeli tylko zainwestujemy jakąś kwotę. Tu jako przykład przypomina mi się świeża sprawa z lutego. Na YouTubie pojawiło się 36 podobno fałszywych transmisji, które obiecywały właśnie zyskowne inwestycje i w jednym z przypadków oszuści wykorzystali nazwisko Witalika Buterina. I trzeci sposób to jest przejęcie zupełne konta w social mediach, przejęcie konta znanej osoby i publikacja postów z ofertą pomnożenia majątku. I tutaj jest trochę trudniej, bo widać, że to jest prawdziwy profil, zweryfikowany profil na przykład na Twitterze. To akurat sprawa z 2020 roku, ale podobno zostały przejęte po prostu takie konta osób takich jak Bill Gates, czy Elon Musk, czy Barack Obama. Mike, czy miałeś do czynienia z którąś z tych metod skamerów? Ja osobiście nie byłem nigdy ofiarą tych metod, ani jako twórca, ani jako inwestor, tak to nazwijmy, ale faktycznie widziałem wszystkie metody. Chyba najpopularniejszą metodą były te fejkowe giveawaye, tak? Wyślij mi jednego bitcoina, odeślę ci dwie. I my się możemy z tego śmiać, bo osoba, która już jest trochę dłużej w świecie krypto, wie, że takie rzeczy to jest oczywiste oszustwo i nigdy w życiu się nie wysyła tam pieniędzy, ale osoby początkujące, no przecież taki Elon Musk robi live'a, czy Vitalik Buterin robi live'a z okazji tam jakiegoś świętowania czegoś, nie wiem, startu SpaceXa albo czegoś jeszcze i rozdaje kryptowaluty. No przecież ten Elon Musk jest w tych kryptowalutach, przecież on jest miliarderem, to co on nie może dostać, nie rozdać tych pieniędzy i te osoby, które są bardziej naiwne, bardziej łatwowierne, łapią się na takie rzeczy. Przejęcia kont faktycznie występowały i z mojego doświadczenia jest to bardzo często przez nieodpowiedni poziom bezpieczeństwa. Ktoś prowadzi kanał, który ma setki tysięcy czy miliony obserwujących i nie potrafi zapewnić odpowiedniego sposobu bezpieczeństwa, nieodpowiednie zabezpieczenie dwuskładnikowe czy dwuetapowe, to te słynne 2FA. Konta menadżerów też bardzo często to nawet nie jest zhakowane konto bezpośrednio poprzez złamanie loginu i hasła do głównego konta tego googlowskiego danego twórcy, tylko poprzez różne konta menadżerów. Google udostępnia YouTube taką funkcję, gdzie można dać ludziom zarządzanie swoim kontem i tam naprawdę można mieć bardzo duży dostęp i przez to ten menadżer nawet jest w stanie robić live'y, jest w stanie wrzucać filmy, jest w stanie edytować opisy, wszystko jest w stanie robić. No i generalnie w taki sposób, z tego co wiem, to właśnie bardzo często się dostawano. Jeśli chodzi o Twittera, to bardzo często udostępnienie jakiejś zewnętrznej aplikacji, to co zawsze mówimy, że jeżeli udostępnisz swój portfel Ethereum, dasz uprawnienia smart kontraktowi, to ci może wyczyścić, więc nie wchodź w interakcję z jakimiś tam byle jakimi tokenami. Tak samo tutaj, jeżeli używasz jakichś aplikacji, których dajesz dostęp do swoich kont mediów społecznościowych, dajesz im pełen dostęp, to bardzo często przez taką właśnie dziurę w takiej aplikacji hakerzy wchodzą na konta i przejmują konta właśnie w ten sposób. I z tego, co słyszałem, to właśnie dziura w jakimś oprogramowaniu, które było używane przez te znane osoby, które tu wymieniłaś, Billa Gatesa, nie wiem, czy tam Barack Obama jeszcze przypadkiem nie tak. był, znanych parę osób było, że to właśnie przez jakąś dziurę w zewnętrznym oprogramowaniu, nawet nie w samym Twitterze, bo były też takie plotki, że był jakiś inside job w samym Twitterze, tak zostały te konta przejęte. Nie? Także oszuści nie śpią, no i tych oszustw faktycznie jest bardzo dużo. Tak, właśnie widziałam, że tutaj na naszym live'ie pojawiło się też tylko nasi admini, nasz zespół skasował to i już tego nie widzę. To chyba było coś w stylu wpłać BTC i otrzymaj więcej, także zwróćcie na to uwagę. My nigdy nie oferujemy takich, jako Kanga, bo co się jako Kanga wyświetla, nie oferujemy takich akcji. Zwróćcie na to uwagę, nie dajcie się zwieść. No dobrze, w takim razie jeśli influencer promuje jakiś projekt, na co zwrócić uwagę, zanim go posłuchamy i zainwestujemy w ten projekt, żeby nie dać się właśnie oszukać? Żeby powiedzieć dobitniej, żeby to wybrzmiało, ja powtarzam takie słowa, niektóre osoby za to się obrażają, ale mówię, że jeżeli jedynym powodem, dla którego kupujesz jakiś dany coin, token, projekt, inwestujesz w niego, jest to, że ktoś powiedział w internecie, no to jesteś po prostu idiotą, no i trudno, jeżeli się ktoś za to obrazi, to się obrazi.
jak to mówią, don't trust, verify, czyli nie ufaj, weryfikuj. Decyzja inwestycyjna powinna być zawsze twoja. Ja bardzo często robię różnego rodzaju materiały sponsorowane. Nigdy nie ukrywam, moim zdaniem, zresztą jest to obowiązek prawny, że każdy materiał sponsorowany powinien być oznaczony jako materiał sponsorowany. Ja jeszcze do tego dodaję krótki disclaimer, jakby ktoś przegapił to, co tam jest oznaczone, ale moim zdaniem YouTuber nie powinien shilować, kolokwialnie mówiąc. On ma ci przedstawić projekt. Ja wiem, że to jest tak trochę, że walą reklamy i ta reklama ma zachęcać do kupna. Moim zdaniem w świecie finansów, w świecie krypto, przede wszystkim z punktu widzenia prawa, żaden twórca nie ma prawa udzielać ci porad inwestycyjnych, bo do tego jest wymagana odpowiednia licencja. Po drugie, on powinien ci przedstawić projekt i zachęcić do tego, żebyś ty podjął sam decyzję, nie do tego, żebyś kupił. A jak wygląda w Polsce, jeszcze może nie jest to aż tak źle, chociaż zdarzają się różnego rodzaju promotorzy, tak to nazwijmy, ale na zachodnim YouTubie to po prostu są artykuły, kolejny token, który zrobi razy 100, jakieś game changery, jakiś rewolucyjny projekt i tak dalej. Tam wchodzą w grę bardzo duże pieniądze. No i teraz my jako widz, my jako inwestor powinniśmy przede wszystkim tak, nie patrzeć na to, że ktoś, kto jest duży, to promuje, to na pewno będzie sukces. Nie, to jest wręcz potrafi to w drugą stronę działać. To po pierwsze. Po drugie, mieć świadomość tego, że to są nasze pieniądze, to my je inwestujemy. Jeżeli na nich zarobimy, to super, a jeżeli stracimy, to my stracimy. My tutaj nie będziemy w stanie w większości przypadków żadnych roszczeń prawnych wytoczyć do tego twórcy, że on coś tam reklamował, bo on już sobie odpowiednio tak to ubierze i się wybroni. Po trzecie, może poszukajmy informacji w internecie, może zacznijmy czytać, może troszeczkę więcej niż tylko obejrzenie filmu i tylko stwierdzenie, jak on to reklamuje, to pewnie to jest dobry projekt, bo on już jest na rynku 5, 7, 10, 50 lat. Nie, to tak nie działa. Obejrzyjmy innego twórcę, popytajmy, co sądzą ludzie. No przecież są różnego rodzaju media społecznościowe, są grupy na Facebooku, są grupy na Telegramie, są różnego rodzaju Discordy. Wejdźmy, sprawdźmy ten projekt, zobaczmy, kto jest w zespole. Ja mówię, analizując projekt, są 3 kroki, bo możemy go analizować i od lewa, od prawa, pytać znajomych i tak dalej. Ile byśmy analizy nie poświęcili, ile czasu, to nie mamy gwarancji sukcesu inwestycji. Ale 3 kroki pozwolą nam zminimalizować to ryzyko, nie trzeba się jakoś rozdrabniać. Po pierwsze, na czym ten projekt chce zarabiać. Jeżeli wartość tokena ma rosnąć, a nie tylko kasa ma się brać stąd, że wpłacają nowe osoby, jest generowany hype, bo wtedy jest to schemat Ponziego i piramida finansowa, to trzeba się zastanowić, skąd ten projekt będzie brał pieniądze. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, kto jest w zespole. Czy ten kolejny rewolucyjny projekt to nie jest jakiś tam następny projekt tych samych twórców. Oni już 5 takich projektów robili, każdy z nich był rewolucyjny i zmieniający oblicze świata, to był Bitcoin 4.0, Bitcoin 7.0, smart kontrakty 15.0, a okazało się, że spisek na rynku to pewnie rząd światowy spowodował, że nasz projekt upadł, a może upadł dlatego, że nie rozwiązywał żadnych problemów. I po trzecie, ile chcą pieniędzy zebrać, żeby się nie okazało, że na prostą aplikację, która będzie, nie wiem, wyświetlać wam zmiany w cenach albo coś tam wyliczać, oni chcą zebrać $30 milionów. Czyli tak jak mówiłem, podsumowując, skąd pieniądze, kto to robi i ile chce kasy zebrać i na co. I tyle w tym temacie. Używajmy rozumu po prostu. Dokładnie, świetne podsumowanie tego, co powiedziałeś, czyli nie ufajmy, weryfikujmy. Ja mam taką obserwację, że ludzie chcą zaoszczędzić sobie czas i właśnie po to, żeby nie robić tego własnego researchu. Już nie mówię tutaj o konkretnych tokenach czy kryptowalutach, ale też jeśli chodzi o każdą inną branżę. Nie będzie chciało się kobiecie robić researchu na temat jakiegoś kosmetyku na własną rękę, bo woli po prostu posłuchać influencerki, którą obserwuje, co ona poleca. Pytanie, czy ona naprawdę to poleca, czy po prostu jej za to zapłacili. Także zwróćcie na to uwagę. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, z jakimi fałszywymi profilami na mediach społecznościowych wy się spotkaliście, żebyśmy mogli w ten sposób dać też znak innym, ostrzec innych, na które profile zwrócić uwagę, żeby przypadkiem nie dać się właśnie
zwieść. A skoro już jesteśmy przy fałszywych profilach, to jeszcze chciałam zapytać, jak rozpoznać, może powiesz naszym słuchaczom, jak rozpoznać fałszywy profil na przykład na YouTubie? Powiem w ten sposób. Sposobów jest kilka, czasami jest ciężko, ale nie ukrywam, że słuchajcie, no jeżeli klikniecie sobie na ten profil i tam są wszystkie filmy, przykładowo weźmy na przykładzie mojego profilu, bo też powstają fałszywe profile. Jeżeli klikniemy sobie, mniej więcej wiecie, obserwujecie mnie, który jest mój profil, jeżeli macie wątpliwość, kliknijcie i zobaczcie, czy tam są moje filmy, czy tam jest historia mojego kanału, kiedy on powstał, tak? Czy ja to ja. No przecież ja nie udostępniam. Na Twitterze jest łatwiej. Na Twitterze niektóre profile, te większe, mają tą weryfikację, więc po tym można poznać. W Instagramie też tak jest, więc przede wszystkim sprawdzić twórczość. Oczywiście na takich portalach jak Instagram, jak Facebook najczęściej tworzone są fałszywe profile i są kopiowane praktycznie cała zawartość. Wiadomo, że na YouTubie tego nie zrobią, bo YouTube raz po pierwsze, że te filmy ważą trochę i skopiowanie tych 1000 kilkuset filmów z mojego kanału trochę by zajęło, a dwa, że ja od razu bym dostał informację o tym, że ktoś moje filmy wrzuca i czy chce wystąpić z roszczeniem o prawa autorskie, więc przede wszystkim weryfikujmy. Druga sprawa, twórcy najczęściej mają kilka profili, mają jakieś swoje strony internetowe, więc jeżeli mamy wątpliwość, to bardzo często linki do tych wszystkich oficjalnych profili są umieszczone gdzieś to w opisie filmu, to na Twitterze, to na stronie internetowej, więc taka krzyżowa weryfikacja, aha, tutaj mam wątpliwość, to może kliknę. I tyle właściwie. Powiem szczerze, na YouTubie jeszcze nie ma takiej plagi. Największa plaga jest, znaczy w sensie plagi takiej, że łatwo jest rozpoznać. Największa plaga jest właśnie na Facebooku i największa plaga jest na Instagramie, na Twitterze też, ale tam też dosyć łatwo jest rozpoznać, bo po ilości widać, tak? Widać po ilości obserwujących, że to nie jest ten profil. A jeżeli macie jakieś wątpliwości, no to to tak jak powiedzmy ze stronami internetowymi, to jeżeli obserwujesz sobie jakiegoś twórcę i wiesz, że to ja, rozmawiałeś ze mną, to zapisz sobie skrót do mojego profilu gdzieś w przeglądarce, w tych swoich zakładkach. O, to i też wtedy masz dobre. pewność, i wtedy tak samo do stron internetowych, tak? Wtedy masz pewność, że ten profil to jest ten profil. A jeżeli nie masz pewności, to zapytaj. Mhm. Jasne. No dobrze, wspominałeś też o tym, o fałszywych giveawayach. To jakby był drugi bardzo mocno powiązany temat, który myślę, że jakby w tych obszarach jest plaga skamów, czyli giveawaye, airdropy. Przykład jakiś czas temu na przykład Binance giveaway był. Strona podrobiona, wyglądająca prawie identycznie jak strona Binance'a, z reklamą, że bezpłatne krypto w zamian za uiszczenie opłaty rejestracyjnej i podanie danych osobowych. Albo był ten popularny Elon Musk giveaway, też właśnie zachęcanie do udziału w akcji rozdawania darmowych krypto. Powiedz, jak bezpiecznie w ogóle odbierać airdropy czy giveawaye? Czy to w ogóle ma sens, biorąc pod uwagę, że to jest najpopularniejszy sposób na jakby zaangażowanie ludzi w scam? Przede wszystkim, jeżeli ktoś chce dać nam pieniądze, to nie będzie żądał od nas żadnych opłat transakcyjnych. Żebyście wiedzieli, ile ja już tych bitcoinów dostałem w różnego rodzaju giveawayach, już naprawdę do końca życia nie musiałbym nic robić. Kiedyś zacząłem się bawić trochę z takim skamerem i on do mnie tam coś pisze, się produkuje, że wygrałem. Oczywiście proszę, tu jest mój adres. Pamiętajcie, że podanie waszego adresu, nie klucza prywatnego, niczym nie grozi, tylko tyle, że wiedzą, że jaki jest twój adres i mogą sobie później śledzić przepływy. No to proszę, to przelej mi tutaj, ale opłata transakcyjna. Ja mówię, to pomniejsz te bitcoiny, opłatę transakcyjną i tam zaczął się coś produkować, więc w końcu napisałem, ja mówię, wiesz co, durni to możesz szukać w internecie, także generalnie tyle. Przede wszystkim, tak jak mówię, jeżeli ktoś nam chce coś dać, to nie będzie żądał od nas żadnej kasy za opłatę transakcyjną. To tak jakby ktoś chciał nam wysłać przelew bankowy i mówi, no ale zapłać mi to potrąć mi tyle. No, w czym jest problem, tak? W niczym Dokładnie. nie ma problemu. Jeżeli zaczyna się problem, no to generalnie jest to oszustwo. To po pierwsze. Po drugie, bardzo często wszelkiego rodzaju giveaway, airdropy szczególnie, to jest po prostu zbieranie lub wręcz wyłudzanie danych osobowych. I o ile podanie naszego konta na Twitterze, konta na Facebooku, chodzi oczywiście o adres konta, zrobienie jakiegoś posta czy tego typu rzeczy, no to jest po prostu
podanie imienia i nazwiska, a z adresem zamieszkania to bym uważał. To jest coś, po prostu sprzedajemy swoją tożsamość. O tyle podawanie dowodu osobistego to już jest bardzo, bardzo ryzykowny temat. Nie mówiąc już o jakimś tam podpinaniu kart swoich płatniczych do jakichś dziwnych systemów i tak dalej. Więc tu powinniśmy bardzo być ostrożni i zastanowić się, które dane osobowe możemy bezpiecznie podać i na ile możemy skorzystać, oczywiście skorzystać z tego airdropu, bo czasami za potencjalne $5 oni chcą od nas naprawdę bardzo dużą bazę danych. Pamiętajcie, że dane osobowe i bazy danych to są w tej chwili bardzo konkretne sumy pieniędzy, można to sprzedać za bardzo konkretną sumę pieniędzy i robiąc sobie na Twitterze jakiś tam airdrop, niektóre projekty potrafią zebrać kupę danych i można, powiedzmy tak, nie wiem, koszt airdropów to jest 100 000, a oni zbiorą dane osobowe warte $1 000 000. Ludzie niby nic się nie stało, ale wy coś tam klikniecie, a może ktoś też, i mają całą piękną bazę danych, Facebooków, Twitterów, YouTube'ów, jakichś tam jeszcze innych waszych danych osobowych. Czasami nie proszą o adres, potrafią poprosić o, nie wiem, kraj, w którym jesteś. No i taka baza danych później może zostać sprzedana właśnie komuś tam dalej, a wy dostaniecie gównowarte tokeny. Więc tu trzeba się zawsze zastanowić. Są airdropy wartościowe, ale najczęściej w tej chwili przechodzi to w formę używania albo na przykład stejkowania, czyli nie wiem, dla posiadaczy danego coina, który stejkują sobie gdzieś u jakiegoś walidatora. Jeżeli wejdą, podepną swój portfel, podadzą adres, my zrobimy im airdrop naszych tokenów. Słynny airdrop Uniswapa. Każdy, kto używał Uniswapa, dostał tokeny Uni. Jest to forma reklamy, projekt ponosi koszty, ale dzięki temu generuje wokół siebie szum. I to jest jak najbardziej ok, to jest nowa forma reklamowania, nowa forma marketingu w świecie kryptowalut. Podając dane osobowe, zawsze bardzo uważajmy z dowodami osobistymi i w ogóle z dokumentami tożsamości. To ja bym powiedział, że udostępniamy tylko i wyłącznie zweryfikowanym i licencjonowanym podmiotom, a kluczy prywatnych nie udostępniamy nigdy, nikomu, nigdzie. Okej, czyli generalnie warto poszukać jakichś ciekawych airdropów, giveaway, tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby nie było tak, że ktoś będzie żądać nam najpierw zapłaty za jakąś opłatę transakcyjną, bo to potem dopiero nam to wyśle. Zwrócić uwagę kto, co to za firma, czym się zajmuje, na czym chce zarabiać i dopiero wtedy, gdy to przeanalizujemy, to możemy się to wtedy możemy ewentualnie wymagane dane osobowe podać, tak? Powtórzmy jeszcze raz hasło. Don't trust, verify. Dokładnie. Zweryfikuj airdrop, zobacz kto go robi, jaką ma historię ta firma. No trudno uwierzyć w to, żeby licencjonowana giełda, no przytaczałaś to przykład Binance'a, chciała wyłudzić nasze dane osobowe i nie wiem, je później sprzedać. No i takie już mają, bo wymagają procedura KYC, takiej weryfikacji tożsamości, więc ciężko uwierzyć w to, że jakiś duży projekt kryptowalutowy będzie robił takie numery, a jeżeli robi, no to trzeba sprawdzić, czy to na pewno ten projekt, czy nie jakiś oszust, czy ktoś, kto się podszywa, także zawsze weryfikujmy. Zanim naciśniemy, potwierdzimy, zawsze zweryfikujmy. Jeżeli mamy wątpliwości, jest tyle różnych forów, jest tyle różnych mediów społecznościowych, gdzie zawsze możemy zapytać ludzi o zdanie. Dokładnie tak. Napiszcie, moi drodzy, w komentarzach, nasi drodzy obserwatorzy i słuchacze, czy wy korzystacie z takich akcji typu airdrop czy giveaway, a może mieliście jakąś styczność właśnie z takimi fejkowymi akcjami? Jeśli tak, to jakie to były akcje? To też pomoże nam wszystkim się ustrzec przed tymi właśnie sposobami, bo pamiętajcie, że skamerzy wymyślają coraz to nowe sposoby. Gdy coś się nowego zadzieje na rynku, szukają luki, szukają miejsca słabego ogniwa, czyli gdzie tak naprawdę człowiek, bo to człowiek jest tym najsłabszym ogniwem, mógłby dać się zwieść i tam po prostu atakują w tym miejscu. Trzeci najpopularniejszy moim zdaniem typ takiego oszustwa w branży krypto, ale też no nie tylko, to jest szeroko pojęty phishing i vishing, czyli ostatnio też telefoniczne rozmowy, podawanie się przez telefon za osoby z jakichś instytucji. No ale zacznijmy od tych najpopularniejszych, czyli spreparowana strona internetowa, spreparowany mail na przykład
Najbardziej aktualna sprawa chyba, jaką ostatnio zauważyłam, MetaMask. Mail z prośbą o potwierdzenie tożsamości i tam jest link do fałszywej strony, gdzie trzeba się zalogować i podać swój klucz prywatny. Świetna sprawa. iCloud automatycznie przechowuje w chmurze plik z tą frazą w momencie korzystania z tej aplikacji MetaMask na iPhone'ie. No i to powoduje, że wyciek danych z iCloud potencjalny może spowodować, że ktoś dostanie dostęp do naszego portfela krypto. No i jak skamerzy to wykorzystali ostatnio? Dzwonią, podając się za pracowników Apple i proszą o podanie kodu weryfikacyjnego do konta, bo zabezpieczenie konta zostało naruszone. Kod wysyłają SMS-em, spreparowali SMS-a, że to jest od Apple'a, więc użytkownik podaje ten kod i teraz rozżalony jeden pan pisze wszędzie o tym, żeby ustrzec innych, bo oni opróżnili jego portfel kryptowalutowy. Jak byś się odniósł do tego typu oszustw? Co tutaj było takie najbardziej przebiegłe, na co zwrócić uwagę? Ja bym powiedział tak, przede wszystkim nie przechowywać w chmurze naszych danych finansowych. Już kiedyś pewne celebrytki bardzo boleśnie przekazały się o tym, dlaczego na różnego rodzaju cloudach nie przechowuje się zdjęć prywatnych. No, czy to był przypadek, czy celowe działanie, to też osobna dyskusja. Myślę, że w niektórych przypadkach był to przypadek, w niektórych celowe działanie, tak, no ale wiadomo, że pewnych rzeczy się nie trzyma w chmurze i ja też uważam, że z danych finansowych w chmurze się nie trzyma, tak, może sobie na Google Dysk wrzućcie klucze prywatne, nie, no super, pomysł, co może być tu źle, więc ja wiem, że to jest wygodne, ale i wiem, że te funkcje, pamiętajcie przede wszystkim, to zależy z kim się rozmawia. No, pamiętajcie, że wtedy koncern trzyma wasze dane. MetaMask powiedział krótko, jeżeli zabezpieczycie portfel słabym hasłem, a hasło kocham cię to nie jest dobre, mocne hasło, no to generalnie rzecz biorąc haker ma duże szanse, żeby złamać i wtedy oni powiedzieli jasno, mamy dostęp do waszego portfela, mogą buchnąć wasze środki. Można zabezpieczyć MetaMaska portfelem sprzętowym, tylko trzeba mieć świadomość, że to się robi przy uruchomieniu MetaMaska. To nie jest tak, że jak ty już masz MetaMaska i na nim środki, sobie podpinasz portfel i portfel zabezpiecza te środki. Nie. Ty tylko dodajesz obsługę portfela sprzętowego do MetaMaska, tam się tworzy kolejny wallet, więc to można w ten sposób zrobić i wtedy nie przechwyci nikt kluczy, bo klucze są tylko i wyłącznie na waszym urządzeniu sprzętowym. Co do wygody tego, to już jest osobna kwestia. No i przede wszystkim mocne hasła silne. Są różnego rodzaju menadżery haseł, które pomogą wam. Wystarczy, że pamiętacie wtedy tylko jedno hasło. Możecie oczywiście zrobić sobie backup bazy danych, ale pamiętacie tylko jedno hasło do właśnie tego, można powiedzieć, programu, a program nie dość, że generuje wam hasła, ale to dodatkowo je przechowuje. No i wtedy odpalając program możecie dosyć mocno te hasła zaszyfrować. Tam naprawdę są jakieś czasami chore szyfrowania, 512, 1024-bitowe, że to naprawdę tego się złamać nie da. A wy musicie zapamiętać jedno hasło. No, cała procedura tworzenia haseł przede wszystkim to jest podstawa, bo hasło musi być bezpieczne. Wasze imię i rok urodzenia to nie jest bezpieczne hasło. To naprawdę to nie jest bezpieczne hasło. Dosyć dobrym tematem jest jakaś kombinacja, na przykład jak ktoś pamięta jakąś tam starą serię swojego dowodu, numer i serię dowodu osobistego, który już nie jest tak przez was używany. Niektórzy został zniszczony. Nie wala się nigdzie nam po portfelu, torbie czy innych miejsc. No, zakładając, że nikt nie złamie tej bazy danych rządowej i nie wyciągnie jakiejś historii, nie wiem nawet, czy to jest przechowywane. No ja jeszcze miałem taki dowód książeczkowy kiedyś, to niektórzy z nas jeszcze pamiętają takie książeczkowe dowody. Więc jak ktoś pamięta, to można oczywiście nie, że samą sobie numer i serię dowodu, ale jest jakaś kombinacja z czymś, albo z jakimś półpeselem, albo z czymś tam jeszcze, różne kombinacje. Słowa ze słownika, w jakiejś kombinacji, którą zapamiętamy, czy z jakiejś książki, którą zawsze mamy. Tak, ale to nie może być cytat z książki przede wszystkim, to musi być coś, co jest dla nas oczywiste, ale tylko dla nas. Żeby nie było to, można powiedzieć, później łatwe do złamania. Absolutnie żadnych cytatów z książek nie wpisujemy, bo boty tylko czekają na to. No i pod kątem phishingu pamiętajcie, że żaden twórca portfela, żadna giełda, żaden, nie wiem, MetaMask, Ledger, nikt nie poprosi nas, żaden Apple, żaden Microsoft
nikt nie będzie nas nigdy prosił o nasze hasła, o nasze klucze prywatne, o nasze jakieś tego typu dane. Nie, wręcz teraz nawet na Telegramie jest bardzo często, że powiedzmy obsługa giełdy, czy jakiś support, czy ktoś, oni nawet w nazwach swoich ników mają, że nigdy pierwsi do ciebie nie napiszemy, to ty się musisz do nas odezwać i dopiero wtedy my ci odpowiemy na twój problem. Sami z siebie nie inicjujemy takich rzeczy, więc 99% i tak dziewiątki same tych maili można potraktować jako oszustwo i automatycznie je wyrzucać do kosza. Przede wszystkim też sprawdzajmy, skąd ten mail przyszedł, bo to jest bardzo ważna sprawa. Bo to, że w nagłówku to tak się tylko wydaje, tak, że ten napis główny to jest przykładowo Binance, to nie znaczy, że on faktycznie przyszedł od Binance'a, bo tam może być mail dowolny. Dokładnie. A jeszcze jak napiszą w tym mailu pilnie potwierdź swoje dane, grozi utraceniem konta, utracisz swoje środki, znienacka dostaniemy takiego maila, włączają się emocje, tak jak ostatnio właśnie o tym pisałam, no i już jest pożywka dla skamerów. Był też taki przykład z Ledgerem. Był mail z linkiem do aktualizacji oprogramowania, no a po kliknięciu na komputerze instalowana było jakieś złośliwe oprogramowanie. Tak samo, nie klikajmy w żadne linki, o tym też mówiliśmy w pierwszym naszym odcinku z tej serii. Maciej powiedział, że spreparowanie takiej strony internetowej fałszywej, na którą jest do której prowadzi link z maila, jest bardzo szybkie i bardzo tanie, niestety. Więc to nie jest dla nich problem robić to po prostu w zmodyfikowany sposób, na potęgę, w różny, trochę zmieniać, gdzieś tam przerabiać coś, za trochę inną firmę się tym razem podać, po to, żeby w końcu trafić na ten moment, gdzie będziemy mieć słabszy dzień, gdzie będzie słabsza nasza czujność. Moi drodzy, napiszcie proszę w komentarzach, zachęcam, żeby podzielić się w komentarzach, z jakimi wy mieliście do czynienia oszustwami typu phishing. A propos Ledgera, przypomniała mi się też akcja, że ktoś nawet dostał fizyczny portfel sprzętowy do domu, przesyłkę. Pamiętasz tą historię, Mike? Tak. O co tam chodziło? Tak, ponieważ wyciekła, to jest niestety wina Ledgera, a właściwie dokładniej rzecz biorąc jakiejś firmy, z którą oni współpracowali, wyciekło, ci, którzy kupowali od Ledgera bezpośrednio, wyciekły ich adresy, również mój adres domowy oczywiście, to akurat jest adres do moich rodziców i nie dość, że od jednego kontrowersyjnego projektu otrzymałem otrzymałem przesyłkę, list, zwykły, normalny list, w którym był zachwalany ten projekt, jaki jest cudowny i wspaniały i tak dalej. Poza tym, że było telefonów dużo z zagranicznych numerów, to była Wielka Brytania, to była Austria też i tak dalej. Ktoś łamaną angielszczyzną mówił o tym, jakie to inwestycje są wspaniałe. Dodatkowo jeszcze tak, słyszałem o takim przypadku, że były wysyłane właśnie ledgery. Wyglądało to, bo pudełko nie jest tak trudno zrobić, wyglądało to w sumie legitnie, no ale ten sprzęt to nie był prawdziwy ledger. No, firma Ledger twierdzi, że jest w stanie każdy portfel sprzętowy, jeżeli pobierze się oryginalne ich oprogramowanie z ich strony, zweryfikować, czy to jest faktycznie legitny ledger. No i pytanie, czy człowiek, który pobiera oprogramowanie, uważam, że to jest bardzo ważne, oprogramowanie pobieramy tylko z oficjalnych stron i weryfikujemy, czy to jest oficjalna strona, czy może dostał dołączoną płytkę, czy pendrive'a drugiego, no tu masz, po co masz pobrać, no nawet bez internetu możesz tutaj sobie to oprogramowanie zainstalować. Jeżeli zainstalujecie fałszywe oprogramowanie, no to różne cuda na kiju mogą się dziać. Jeżeli inicjujecie takiego ledgera, wy możecie się nawet nie zorientować, to będzie dokładnie tak samo wyglądać jak Ledger Live, ten portfel może tak samo działać, przelejecie środków nie ma.
Otóż to, czyli tutaj dochodzi jeszcze, żeby zwrócić uwagę na to, czy jest łamana angielszczyzna albo łamana polszczyzna i to nie tylko w mailach, ale też no, w rozmowach telefonicznych nagminnie się to zdarza. Także podsumowując ten phishing, z tego, co wychwyciłam, to jeśli chodzi o portfel przeglądarkowy, to dobrym sposobem jest zabezpieczenie go portfelem sprzętowym, używać silnych haseł, tak? Wyłączyć może tę wysyłkę danych do chmury, jeżeli nie do końca mamy nad tym kontrolę, nie sprawdzamy za każdym razem, kto jakie dane tam wysyła, jaka firma, jakie dane. No, bezpieczne hasła, tak? Zwróćcie uwagę też na to, że giełda pierwsza nie pisze do użytkownika i żadna firma też nie będzie nas prosić o nasze hasła, czy klucze prywatne, czy inne dane. No i to, co przed chwilą powiedziałeś, czyli oprogramowanie pobieramy z oficjalnych stron producenta. Ja wiem, że dla wielu z Was to może się wydawać oczywistością, ale udostępnijcie tego live'a osobom, którym wiecie, że to nie jest takie oczywiste dla nich. Osobom, które na przykład nie miały jeszcze styczności z tego typu skamami, nie są tak wyczulone, bo naprawdę mając już tę wiedzę zawsze gdzieś tam z tyłu głowy w odpowiedniej chwili zaświeci nam się czerwona lampka. Mike, o jakich jeszcze metodach skamerskich nie powiedzieliśmy, a warto by nasi słuchacze o nich się dowiedzieli? Może jakieś przykłady? Tych metod skamerskich jest bardzo dużo. Ja bym powiedział, że trzeba też uważać, chociażby ostatnio przez konflikt na Ukrainie pojawiły się fałszywe zbiórki. Fałszywe zbiórki, czyli ja bym rozszerzył tutaj, to jest taki dobry przykład, bo wszyscy teraz to cały czas trwa, wszyscy to wiemy, ale fałszywego rodzaju działalność charytatywna. To jest bardzo duży problem. Słyszeliśmy o jakimś tam człowieku, co zebrał sobie jakieś pieniądze na coś, tam później zniknął z tymi pieniędzmi, więc tutaj, jeżeli chcemy kogoś wesprzeć, to weryfikujmy wszelkiego rodzaju zbiórki. Szczególnie w kryptowalutach, bo jeżeli to jest to zbiórka w tradycyjnym pieniądzu fiducjarnym, no to mówię, przelew bankowy jeszcze można próbować cofnąć, ale jeżeli jest to zbiórka w kryptowalutach, to upewnijmy się, że te pieniądze faktycznie trafią do osób potrzebujących, a nie do jakiegoś oszusta, który po prostu podszywa się pod jakąś zbiórkę i zbiera na jakieś cele dobroczynne, a w rzeczywistości zbiera sobie na to, żeby sobie żyć i balować. To jest jedna taka rzecz, która przychodzi mi do głowy. O fałszywym oprogramowaniu różnego rodzaju to już żeśmy mówili. Tak. O twórcach żeśmy mówili. No jest tego dużo, ale jakoś tak w tej chwili powiem Ci szczerze, nie przychodzi mi nic takiego jeszcze z konkretnych, różnego rodzaju, to co bym powiedział, różnego rodzaju na przykład porady inwestycyjne, czyli odzywa się do Ciebie ktoś, reprezentuje tutaj jakiś fundusz inwestycyjny albo jakieś coś tam i możesz mu powierzyć swoje pieniądze w zarządzanie i on Ci tutaj będzie zarabiał i tak dalej. To też są oszuści, tacy ludzie nie piszą do Was prywatnych wiadomości, mówię oczywiście o tych legitnych jakichś tam funduszach, to Ty się musisz do nich zgłosić, a nie oni do Ciebie. No i prosta sprawa, pieniędzy w internecie nie powierzamy nikomu, a jeszcze zauważyłem jedno, to jest takie do tej pory, to jest niewielka skala i niewielka ilość pieniędzy, ale bardzo często ja bym powiedział, że to jest taka metoda na wyłudzenie na opłatę, tak? Słuchaj, nie mam kasy, nie mam jak przelać, weź mi prześlij jakąś tam niewielką kwotę, bo muszę opłatę transakcyjną zapłacić, ja Ci zaraz oddam, jak tylko przeleję i sprzedam te środki, czyli takie trochę, bo bym powiedział, że żebranie krypto, tak? Czyli weź mi to prześlij. Bardzo często są to osoby legitne, nie twierdzę, gdzieś tam na jakichś tam zamkniętych grupach, czy powiedzmy na grupach, gdzie ludzie się znają, ale w wielu przypadkach jest to właśnie próba wyłudzenia pieniędzy. No weź tutaj, przelej mi opłatę transakcyjną, bo ja nie mam z czego, a później sorry, nie ma człowieka, nagle znika z grupy i tak dalej, więc też weryfikujmy. To są akurat małe, nieduże oszustwa, bo ci ludzie próbują wyłudzać niewielkie ilości środków, powiedzmy, nie wiem, $10 na przykład, albo $5, ale jak 100 osób że im się chce.
ale jak 100 osób tak oszuka, no to czemu nie? No tak, tylko trochę musi powysyłać tych wiadomości, Tak. bo na pewno nie każdy się na to natnie, chyba że ma taką grupę docelową, w której większość ma czujność uśpioną. Moi drodzy, słucham, coś chciałeś powiedzieć jeszcze? Nie, mówię, że to jest mało popularne. Możecie nawet nie trafić na coś takiego, ale zawsze trzeba zweryfikować taki przypadek. Jeżeli to nie jest jakiś wasz znajomy, do którego jesteście w stanie dodzwonić się albo napisać czy coś, no to czasami lepiej jest odpuścić. Jasne. Moi drodzy słuchacze, osoby oglądające, zadawajcie pytania w komentarzach. Jeżeli macie jakieś pytanie odnośnie oszustw kryptowalutowych, to jest dobry moment, żeby teraz zadawać te pytania. Mike już przerobił tego wzdłuż i wszerz pełno, więc na pewno będziemy w stanie na bieżąco odnieść się do tego, co tutaj napiszecie. A ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, to jest z nieoficjalnych źródeł dowiedziałam się, że są osoby z jakiegoś tam regionu azjatyckiego, dokładnie kobiety, które piszą do mężczyzn w Polsce, najpierw próbując nawiązać prywatną relację, a później po dłuższej wymianie wiadomości okazuje się, że one zapraszają, piszą, że pracują właśnie w jakimś projekcie kryptowalutowym. Konkretny przykład, który mam na myśli teraz, to jest osoba, która podaje się za pracownika Binance i mówi: załóż konto, ale przez taką aplikację. Tutaj ta aplikacja jest prostsza, łatwiejsza, zainstaluj, załóż tutaj konto, zrób KYC i wtedy ja ci pomogę, nauczę cię tradingu, zarobimy dużo pieniędzy, będziemy żyli długo i szczęśliwie. Zwróćcie na to uwagę, bo tutaj też w taką strunę uderzają niektórzy oszuści, że trudno czasem rozszyfrować, o co chodzi, przynajmniej na początku, ale z czasem no, gdzieś tam wychodzi to na jaw. Mamy tutaj komentarze. Dużo nowych kont daje Kangi. O, to ciekawe, Dawid napisał. Gdybyś mógł napisać, jakie konta i jak to się odbywa, my to chętnie przyjrzymy się temu. Może swoje Kangi rozdają, chociaż nie wiem. Natomiast no, warto na pewno się temu przyjrzeć. No dobrze, Mike, czy czekamy tutaj na komentarze? Ja jeszcze zapytam, czy są jakieś miejsca w sieci, w których możemy śledzić aktualne ataki skamerów? Czy są jakieś miejsca, które polecasz, żeby po prostu nie siedzieć i nie dłubać, tylko mieć wszystko w jednym miejscu na przykład? Czy są jakieś takie miejsca, jeśli chodzi o ostatnie ataki? Ja powiem szczerze, tak Oprócz właśnie swojego kanału. oprócz mojego kanału, oprócz oczywiście mediów społecznościowych różnego rodzaju, bo bardzo często ostrzegane są. Czy jest, powiem tak, jest nawet taka strona, ona się nazywa Niebezpiecznik i tam bardzo często publikowane są różnego rodzaju takie rzeczy, ale o ile mi wiadomo, to chyba w internecie nie ma jakiegoś takiego miejsca, takiej powiedzmy witryny internetowej, na której są publikowane, tak jak nie wiem, jak jest Whale Alert, to nie wiem, czy jest taki Scam Alert, tak, w którym aczkolwiek jest to dobry temat, tak, jeżeli ktoś miałby ochotę publikować jakieś tam tego typu rzeczy i ostrzegać przed skamerami, to jest to dobry temat, żeby to zrobić. Oczywiście dużo łatwiej jest zrobić Whale Alerta i spiąć z jakimś API i śledzić portfele, niż śledzić ostatnie skamy, bo to jest taka plaga, to jest taka potęga, że ciężko jest z tym walczyć, szczególnie z tworzeniem fałszywych profili. Tutaj niestety dają ciała bardzo mocno te nasze media społecznościowe. Ale wiesz co, powiem Ci szczerze, chyba jeśli chodzi o stronę internetową, czy jakieś takie miejsce, gdzie można by było znaleźć jakieś takie informacje, albo nie wiem, sprawdź, czy to jest scam, nie ma. Przychodzi mi do głowy taka strona, jeżeli chcielibyśmy sprawdzić na przykład, czy nasz adres e-mail był ofiarą jakiegoś wycieku danych, tego typu rzeczy, to jest taka strona Have I Been Pwned i na tej stronie możemy wkleić swój adres e-mail i oni podają, analizując jakieś tam właśnie bazy danych wycieków, czy nasz adres e-mail kiedykolwiek był na jakiejś liście
właśnie, która wyciekła. Jak ja wklejałem swój jeden ze starszych adresów e-mail, to właśnie było między innymi w Ledgerze, gdzieś tam jeszcze, coś tam jeszcze, te adresy powyciekały. To jest taka strona, oczywiście nie można w 100% ufać, że jak powiedzą, że nie było wycieku, to znaczy, że nie było, aczkolwiek jest to kolejna forma sprawdzenia. Ale tak jak mówię, taka strona jedna, no nie mam jakiegoś takiego, nie przychodzi mi do głowy takie miejsce, w którym można by było to tak jak mieć podane na talerzu, można powiedzieć. Mhm. Rzeczywiście, ja też akurat czegoś takiego nie znalazłam, natomiast widzę, że jeżeli pojawia się jakiś głośny scam, to serwisy kryptowalutowe piszą, serwisy newsowe piszą po prostu o tym w ramach konkretnych newsów, więc warto tam szukać. No i co? No i przede wszystkim zwracać uwagę na te symptomy, o których Mike już dzisiaj opowiedział. Bardzo dużo się myślę dowiedzieliśmy, bardzo dużo rad, wiele informacji przekazałeś. Jakbyś mógł, Mike, wobec tego wyciągnąć z tego wszystkiego jakieś takie 3 złote rady, z którymi pożegnamy naszych słuchaczy, bo tutaj żadnych komentarzy już więcej nie widzę, to byłoby super. No to takie 3 rady. To przede wszystkim nigdy, nikomu, nigdzie nie przekazuj swoich kluczy prywatnych. To jest podstawowa sprawa. To jest świętość w tematyce kryptowalut i nigdy tego nie robimy. Kto ma klucz prywatny, ten może dokonać transakcji. Oczywiście klucz prywatny to także rozumiem pod postacią seeda, czyli tych słów 12 bądź 24 bądź innej kombinacji, tego też nigdy nikomu nie podajemy. To po pierwsze. Po drugie, nie ufaj, weryfikuj, tak? Don't trust, verify. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, a nawet jak nie masz, no to jednak weryfikuj te informacje. Jeżeli robisz coś nowego, weryfikuj, czy strona internetowa to jest faktycznie, czy to jest ten twórca, który ci się wydaje, że jest, czy to jest to oprogramowanie, czy to jest oficjalna strona producenta, tak? Bardzo często można też kody źródłowe dostać, producenci oprogramowania udostępniają w formie open source, także można to sobie zrobić. No i cóż można powiedzieć na koniec jako trzecią taką, no nie ma darmowych obiadów. Stare przysłowie mówi, że jeżeli nie płacisz za produkt, to ty jesteś produktem. Miej to w głowie, pamiętaj, że jeżeli ktoś chce dać ci coś za darmo, a nie jest to jakiś twój przyjaciel, który ci prezent na urodziny przynosi, bądź na imieniny, no to jeżeli jest to firma i dostajesz coś za darmo, to oni na pewno chcą na tym w jakiś sposób korzystać, czyli te dane osobowe, różnego innego rodzaju rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej. Super, bardzo fajnie to streściłeś. Bardzo dziękuję Ci za te informacje. Tu już pojawił się komentarz, że Robert Kiyosaki chciał dać BTC jako jeden z takich przykładów scamów. No właśnie. No cóż, w takim razie dziękuję Ci bardzo za te cenne wskazówki. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego jak najwięcej, zaczerpną jak najwięcej informacji, zapamiętają i będą czujni. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.